Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na ostatnią w tym roku kosmetyczkę miesiąca. Aż nie chce mi się wierzyć, że to już koniec. Musimy podsumować sobie na początku tak. Te nowości, które testowałam w listopadzie. No i wybierzemy sobie coś. Mam trochę nowości do testowania, więc na pewno coś sobie z tych nowości wybierzemy i przepleciemy trochę starości, więc zapraszam Was do oglądania. Podsumujmy sobie pracę paletką Art Touch od Hean. Jest to bardzo dobra paletka do twarzy, czyli bronzery, róże, rozświetlacze. I kolorystyka mi się tutaj podoba, i formuła mi się tutaj podoba, jakby nie mam zastrzeżeń. Fajnie, że mamy chłodniejszą i cieplejszą wersję. To jest naprawdę bardzo fajna paletka. Generalnie, cóż mogę więcej powiedzieć? Bardzo dobra paletka. Jak potrzebujecie czegoś do sculptingu waszej twarzy, to jest bardzo dobry item. Powrót do tego korektora był bardzo przyjemny. Aż żałuję, że się, że tak powiem, skończył ten miesiąc, ale no nadal jest to jeden z takich moich ukochańców korektorowych. Trochę więcej pracowałam w tym miesiącu sobie tą pomadą, żelem Zero to Brow z NYXa. No właśnie, tu jest napisane, że to jest żel, ale no żel kojarzy nam się, wiecie, z utrwalaniem włosków, a to jest bardziej taki żel do wypełniania przestrzeni między włoskami, w sensie do kolorowania brwi, tak jak, nie wiem, pomada albo kredka, tylko to ma formę takiego leciutkiego żelu, tak jakby taka rozrzedzona pomada. I powiem Wam, że fajne to jest. No, może taka kontrowersyjna jest ta końcówka, taka bezkształtna trochę i wydawałoby się, że nie da się nią jakoś tak specjalnie brwi pomalować ładnie, ale spokojnie się dawało. I robiło się to bardzo szybko. I to się jeszcze ładnie utrzymuje, bo to jest wodoodporne. Bardzo spoko rzecz, naprawdę. Używałam sobie tych podkładów ze Stars i powiem Wam, że naprawdę świetnie mi się sprawdzały. One się tak dobrze trzymają, całkiem fajnie kryją, na buzi wyglądają ładnie i jeszcze moja cera się tak mocno przy nich nie wyświeca. To są naprawdę dobre podkłady. Nawet gdzieś tam byłabym odważna powiedzieć, że jakieś takie jedne z lepszych drogeryjnych podkładów albo jedne z lepiej sprawdzających się na mojej cerze podkładów drogeryjnych. No i ta baza Blanket cudowna. I cudownie nawilża, taki kremik i delikatnie właśnie wyrównuje ten koloryt. Myślę, że wiele dziewczyn, wiele osób, które na co dzień nie potrzebują jakoś specjalnie krycia, tylko tak właśnie zazwyczaj używają jakiegoś, nie wiem, kremu BB albo czegoś, żeby tylko tak aby delikatnie wyrównać koloryt, to być może nawet sama ta baza już by Wam wystarczyła, plus tam odrobinka na przykład korektora. Bardzo fajna rzecz, pięknie pachnie, warta spróbowania. Jeżeli lubicie takie właśnie wyrównujące koloryt rzeczy, to uważam, że jest warta wypróbowania. Testowałam sobie również nową kolekcję z fioletem z Glam Shopu i tutaj mam te bronzery, róże i rozświetlacz i jest to fajna formuła. Też powiedziałabym, że warto wypróbować. Jak oczywiście Wam się, nie wiem, pokończą jakieś rzeczy albo potrzebujecie kupić, to jest to ciekawe. Wręcz powiedziałabym, że aż żałuję, że jest to w takiej kolekcji takiej po prostu jesiennej, bo ta formuła mogłaby się spokojnie znaleźć w kolekcji Luxe z Glam Shopu, bo ona właśnie daje takie mądre, takie wyśmienite wykończenie, że to jest niby matowe, ale delikatnie jakby odbija światło na skórze. W sensie nie błyszczy się jak jakiś rozświetlacz, czy jakaś perła, czy jakaś satyna, tylko tak jakby była taka mokra, w sensie jakby to był produkt mokry, a nie suchy. Bardzo mi się to wykończenie podoba, jest takie szlachetne, trochę kojarzy mi się z wykończeniem, jakie daje RMS ten róż, tylko ten jest jeszcze dodatkowo taki metaliczny, więc on trochę tego błysku daje więcej, ale to jest taki podobny vibik, powiedziałabym, albo całkiem podobne wykończenie zostawiają również te pomady od Danessy Myricks, to jest ta paleta z pomadocieniami i tutaj jakby to wykończenie jest takie całkiem podobne, więc naprawdę coś fajnego i te bronzery, on się wydaje mega ciemny.
ten. On się wydaje mega ciemny, ale na twarzy wypada fajnie. Jedynie rozświetlacz nie zrobił na mnie jakiegoś wyjątkowego wrażenia, w sensie jest to jak najbardziej udany rozświetlacz, ładny, o ładnym odcieniu, przyjemnej formule, ale nie zachwyciła mnie ta formuła tak, jak właśnie bronzery i róże. Chociaż nie wiem, dlaczego nie przepadam za tym opakowaniem. Ono się czasami tak ciężko otwiera, że tu muszę włożyć paznokieć i czasami aż mi się po prostu, mam wrażenie, że wygina w drugą stronę ten paznokieć. I sama taka kasetka przezroczysta jakby jest spoko, ale chyba ten wzorek mi się po prostu nie podoba i jakoś tak nie sięgam z taką ogromną przyjemnością po nie, jeżeli patrzę na ten kosmetyk. A czy to jest takie magnetyczne? Można sobie to wyciągnąć? Chyba nie. Liczyłam, że może to jest takie, wiecie, magnetyczne i można sobie później na przykład wymienić, ale nic tutaj nie wychodzi. W każdym razie bardzo dobrze mi się sprawdzały. Te słoiczki, te cienie w żelu, w płynie, cień żelowy, tak. No piękne to jest. Powiem wam, że no robi wrażenie, przeogromne. Pięknie się błyszczy, daje taką piękną taflę, zastyga i jeszcze do tego bardzo dobrze się utrzymuje. Naprawdę udany kosmetyk. W ogóle te słoiczki wyglądają jak te inglotowe z czym? Z tymi pigmentami. Fajnie, że są szklane, zawsze troszkę mniej plastiku na tej planecie. W ogóle wczoraj oglądałam na Netflixie, polski tytuł to jest chyba Kup Teraz. Taki dokument, głównie tak bazując na Amazonie, ale warto obejrzeć. Jak teraz człowiek patrzy, znowu wiecie, ile tego plastiku jest dookoła nas, to aż serduszko boli. Także fajnie, że są szklane opakowania. No jest to piękne, jest to wspaniałe i bardzo wam polecam. No i paletka z fioletem, widzieliście na pewno ją w akcji już na moim kanale, jak nie to zachęcam do nadrobienia. Zrobiłam cały tydzień makijażu tą paletą i pracowało mi się nią bardzo fajnie. Uważam, że jak na taką jesienną paletę to jest to coś trochę innego, bo właśnie mamy takie bardziej brudne kolory, bardziej jakieś takie fioleciki, a nie znowu wiecie bordo, pomarańcz, kaki, chociaż ja takie kolory absolutnie uwielbiam, ale pod kątem takim, że tak powiem, obiektywnym, no to jest coś troszeczkę innego, no i na pewno coś dla fanek i fanów fioletów. Bardzo dobra paletka i bardzo fajna kompozycja. I tyle z podsumowania. No nawet nie tak długo nam wyszło, bo tu zerkam, że około 8 minut nagrania, więc całkiem nieźle. Przechodzimy sobie do kosmetyczki grudnia i powiem wam, że kompletnie nie mam pojęcia, na co mam ochotę, co bym chciała tutaj sobie zrobić, użyć i co chcę zrobić na oczach, także improwizujemy. I już chyba mam wizję, czego chcę. Ogólnie to zbliża się koniec roku i w związku z tym zbliża się również finał mojego Project Pan, projektu, którym zużywam kosmetyki do makijażu, więc jeżeli chodzi o cerę, to chciałabym sobie właśnie wykorzystać w miarę możliwości jak najwięcej tych rzeczy. Nałożyłam w ogóle już sobie bazę, tą, którą mam w projekcie, czyli Flower Nose i użyję sobie teraz podkładu z Glam Shopu, upiększacz i rozważam w ogóle wzięcie jeszcze tego podkładu do projektu na ostatni miesiąc, bo jest go naprawdę niedużo i myślę, że jest szansa, że go zużyję. Więc mam chwilę, żeby sobie przemyśleć to i jeszcze się nad tym zastanowić. I nakładam go, jak widzicie, puszkiem, ale zaraz sobie jeszcze doklepię jakimś pędzelkiem albo gąbeczką i nałożę sobie do tego trochę korektora Camouflage, Expert Camouflage z Glamu. Dołożę sobie tylko w takie miejsca, wybaczcie tą piękną minę, tylko w miejsca, które chciałabym dodatkowo jeszcze zakryć. Doklepuję sobie. Pod oczy nic nie nakładam, bo rano nakładałam krem CC, ten pod oczy z Erborian. Więc już tutaj chyba nie... A może ciutkę tego jeszcze sobie dołożę. Może faktycznie macie rację, że odrobinka nie zaszkodzi. A tu już sobie paluszkiem doklepię. I nie za dużo, bo to jest tłusty produkt, więc on będzie się zbierał po prostu w zmarszczkach, w załamaniach skóry, jak nałożymy go za dużo. Ja też dawno nie używałam tego eksperta, więc nie mam w sumie żadnego korektora w projekcie, to mogę sobie użyć. Biorę sobie bronzer, zimną oliwkę z Glam Shopu i pędzelek z Glamu T132. Wyłożyłam sobie na podkładkę i wklepuję.
Tu miałam odrobinkę przy tej zimnej oliwce jeszcze bronzera innego z Danessy, takiego cieplejszego, więc pomieszałam. I jeszcze raz rozklepuję wszystko puszkiem po podkładzie. Perfection! I róż Stick z Berry M. I użyję sobie tego odcienia, mój ukochany, aż mi będzie szkoda, jak się skończy. No po prostu jest idealny dla mnie. Dzisiaj jest za oknem tak ciemno. No teraz to już mam co, 9, ale zaczęłam o 8 gdzieś nagrywać. I powiem wam, że no było ciemno. No było po prostu strasznie ciemno. Dobrze, że mam, wiecie, jakąś taką porządną lampę, ale sobie jeszcze zapaliłam światło po prostu z góry. I to, co stworzyłam tutaj, ten taki klimacik kolorowy, kompletnie nie oddaje tego, co jest za oknem i dobrze. Wezmę sobie jeszcze trochę tego odcienia, minimalnie dołożę. I resztką tego, co jest na pędzlu, doklepię sobie trochę nosek. I pomyślałam, że mam ochotę na piegi, więc namaluję sobie trochę piegów. Moją ulubioną techniką, czyli na palec i na twarz. Czyli robię sobie kilka kropek na palcu i odbijam. Moim skromnym zdaniem ta technika jest i najszybsza, i najbardziej naturalnie wyglądająca. Raz na jakiś czas warto sobie tylko tego palucha tak przetrzeć, tak i się ubrudzić w drugiego palucha czymś. I zrobimy sobie pieprzyk z tego wielkiego pryszczyka. Bo czemu nie? Oh yes. Tu jeszcze sobie zrobimy pieprzyka. I możemy sobie zrobić tu danie poznaki. Ok. Brewki. Możemy przejść do brewek. I tutaj oczywiście The Brow Glue z NYXa. I nawet niespecjalnie widzę potrzebę, ale parę włosków pisaczkiem nie zaszkodzi. Tu mam ciut za dużo chyba, więc sobie wyczesuję czystą szczoteczką. No i możemy się przypudrować. Ja sobie użyję pudru Blotting Powder z LH Cosmetics na całą twarz i Matte and Blur na środek. Przecież nie można użyć jednego pudru na całą twarz, nie? Trzeba sobie komplikować życie. Nie no, tak powiem, że sobie tak 2 dni ostatnio używam tego combo i tak mi się bardzo spodobało. Zobaczcie, puszek z Vibo, który zszywałam już raz i tutaj po praniu mi się tak po prostu rozwalił znowu, że nie, kurczę, no trzeba po prostu całego go chyba oprzyć, żeby on się tam nie pierniczył tak bardzo. Masakra, powiem wam. I w tym programie, o którym wam mówiłam, czy tam dokumencie, reportaż to w sumie taki był trochę, czyli Kup teraz. Właśnie dużo się mówi o tym, jak producenci różnych produktów są odpowiedzialni za to, co się dzieje, za tą katastrofę klimatyczną i katastrofę śmieciową, a nie, że się, wiecie, cały czas zwala na konsumenta, który nie do końca czasami ma wybór, że wybrać coś bardziej ekologicznego. No i wiecie, w ogóle jest manipulowany i tak dalej. Pamiętajcie, chociaż raz człowiek oglądając coś takiego nie poczuł po prostu winny za tą całą katastrofę na świecie. Dokładam sobie pudru i Ireny. Fajnie nagrany ten dokument. Polecam go sobie obejrzeć. Jak tam mówili na przykład, że firmom nie opłaca się sprzedawać taniej na przykład jakiegoś tam produktu, nie wiem, telefonu, tylko lepiej jest go wyrzucić i wyrzuca się po prostu tony, a to jedzenia, a to czegoś. No to wiecie co? Masakra. To ja doceniam nasz Glam Shop, który robi po prostu jakieś super wyprzedaże, żeby tylko, wiecie, zejść z jakiegoś towaru, który ma zamiar gdzieś tam usunąć z oferty, a nie, że bierze i wywala. No na szczęście w Polsce to aż takich standardów nie ma, jak tam w Stanach dziwnych. No ale jednak. Biorę sobie jeszcze trochę rozświetlacza takiego kremowego. To jest gloss z Glam Shopu. Minimalnie sobie tutaj doklepię. Może jeszcze troszkę tutaj i na razie odrobinkę
tu na łuk kupidyna. I wizja jest taka, że chciałabym użyć sobie nowych pomadek, które sobie kupiłam z Sephory, bo wiecie, te Black Friday i tak dalej, a ja zawsze chciałam mieć czarną pomadkę. I stwierdziłam, że koniec ery malowania czarnych ust czarną konturówką do oczu, albo cieniem w kremie do oczu, albo jeszcze innymi rzeczami do oczu. Chcę czarną pomadkę. No i kupiłam sobie z Sephory i oni mieli tam w ogóle kilka takich odjechanych kolorów, więc stwierdziłam, że kupię sobie też taką ciemnobrązową, bo ciemnobrązowe usta też noszę często, a zwykle używam po prostu tylko konturówki. No i odważyłam się na taki kolor. Ultraviolet 136, ten brąz to jest 123 Brownie, jakby ktoś pytał, i numer 28 Nightbird, ten czarny. No i pomyślałam sobie, że chciałabym użyć sobie dzisiaj tego ultrafioletu, chociaż mi się on wydawał jeszcze bardziej taki niebieskawy tam na swatchach na stronie, ale już trudno. Myślę, że ten też będzie spoko, bo na oczy chciałabym użyć sobie nowej paletki z Mexmo, tej Coffee Roastery, palarnia kawy, i prezentuje się ona, uwaga, w ten sposób. No jest śliczna, jest to neutralna paleta z brązami, ale jest piękna i jest cała matowa, więc pomyślałam, że zrobimy sobie takie totalnie basicowe oko, neutralne, i właśnie zaszalejemy sobie z kolorem ust. To jest dobry plan. I będę mogła sobie w tym miesiącu też poużywać trochę tej paletki. Nie wiem, czy na kanale już był ten odcinek, czy dopiero będzie, ale zrobiłam też test tej nowej paletki kolorowej, czyli Pastel Miami, i zrobiłam porównanie do Pastel Drip, więc jeżeli interesuje Was ta paletka, chcecie zobaczyć, czym się różni i czy warto, no to właśnie ten odcinek jest bądź będzie. No to słuchajcie, lecimy sobie z tą paletką. Zacznę sobie odcieniem Almond Milk, takim chłodniejszym, neutralnym, przejściowym kolorem, i lecimy sobie nim w załamanie powieki. Fajnie, że mamy tutaj właśnie trochę cieplejszych i trochę chłodniejszych odcieni, więc jest jakaś taka różnorodność, która sprawi, że dopasujemy, wiecie, lepiej ten makijaż pod siebie, albo jeżeli pracujemy na przykład z klientkami czy modelkami, no to będzie można je sobie fajnie dopasować, te kolory. Paletka ma 12 cieni, wszystkie są matowe, takie bardzo praktyczne. Teraz wezmę sobie trochę Hazelnut Roast na czubeczek tego pędzla i jeszcze sobie troszkę pogłębię to załamanie. Fajnie się budują i przyklejają do siebie te kolory. Na razie nie widzę żadnego osypu. W palecie, tak jak się tam dotknie, no to delikatnie są jakieś okruszki, ale też nie jakieś mocne. Nie tak bardzo. Biorę sobie mniejszy pędzelek i ten Hazelnut Roast teraz dokładam trochę w zewnętrzny kącik oka. Zapomniałam, że tu jest lusterko. Myślałam, że to okruszek, a nie, jednak okruszek. Myślałam, że to pieprzyk, ale jednak okruszek jakiś cienia. I z drugiej strony. Ja powiem Wam, że bardzo lubię całkowicie matowe palety. Jakoś mi się nimi zawsze fajnie pracuje. Zawsze można sobie wziąć błysk z jakiejś innej oczywiście palety, czy z jakichś pojedynczych cieni, z glamu, czy wiecie, jakiś błyszczący eyeliner, obojętnie. Ale jednak matami gdzieś tam się najwięcej zdziała różnych rzeczy. Pomyślałam, aby wewnętrzny kącik pokryć sobie Caramel Macchiato, tym takim chyba najcieplejszym z paletki. Więc wytarłam sobie ten mój pierwszy pędzelek o kawałek ręczniczka i nakładam wewnętrzny kącik. Tak, żeby fajnie przełamać trochę kolorystycznie się tutaj. Piękny ten kolor. Totalnie moje klimaty. Uwielbiam takie ciepłe brązy. Dzisiaj bardziej do mojej stylizacji pasują chłodne, ale właśnie takie lekkie przełamanie
Nie mam nic przeciwko. I wracam do Hazelnut na dolną powiekę. Może tutaj tak na środek powieki dodam odrobinę na przykład vanilla latte. Tak paluszkiem sobie doklepię. O? Nice. W ogóle piękny kolor. Piękny. Piękny beż. Taki beż w kolorze skóry. I wezmę sobie też ten sam kolor pędzelkiem. Delikatnie podłóg brwiowy. Biorę sobie teraz kredkę metaliczną z Glam Shopu. To jest mandala na linię wodną. I trochę tutaj wzdłuż linii rzęs. Fajnie się w sumie ta metaliczność tutaj przełamuje teraz, w sensie wydobyła na tle tego matowego makijażu. Podobuje mnie się to. Chyba sobie jeszcze lekko mocniej wyciągnę tutaj ten makijaż i wezmę sobie właśnie ten ciepły, karmelowy, żeby to tak przeblendować w tym kierunku. Yes. No i teraz pytanie, czarna maskara, burgundowa maskara, granatowa maskara, brązowa maskara, turkusowa nie, bordowa też nie, ale tak rozważam. Chociaż nie chciałabym tutaj odciągać uwagi od oczu, więc chyba granatowa odpada. Teraz tak, czarna czy brązowa? Spróbuję brązową, w razie czego nałożę na wierzch czarną i będziemy mieć, wiecie, idealną. No kurde, chyba mi... O, no właśnie. Coś mi się jakoś tak za dużo nabrało. Okazało się, że się chyba odczepiło ten stoper i się przyczepił tutaj do opakowania, ale już jest git. To jest tusz zalotka z Glam Shopu. No i podoba mi się ten taki brązowy vibe totalnie, więc chyba zostaniemy przy tej brązowej maskarze. Ja sobie jeszcze wytuszuję raz, jak podeschnie całkowicie ta maskara. No i przechodzimy sobie do ust i tutaj mam właśnie tą pomadkę z Sephory. Jak ja mam to otworzyć teraz? Chyba muszę to wszystko ściągnąć, całą tą naklejkę, a nawet dwie naklejki. I zobaczmy w ogóle, jaką to ma formułę. Mam chyba jeszcze resztulinkę jakiegoś tam czegoś do ust, jakiegoś balsamu. No i próbujemy. Co to za formuła? To wygląda satysfakcjonująco wnętrze, bo to jest przezroczyste. I ładnie pachnie. Jakimiś takimi waniliowymi ciasteczkami albo czymś takim. Ale kolor. Kiedyś pamiętam, że chyba NYX miał podobną pomadkę z tych... Jak one się nazywały? Liquid Suede? Nie pamiętam. Ale też mieli takie większe opakowania i takie matowe pomadki i była tam podobna. Krycie ma zadowalające. To nie jest taki 100% pigment, ale jak się właśnie tak, wiecie, zbuduje delikatnie, to jest super. Ten aplikatorek nie jest za duży, więc wygodnie się wyrysowuje usta. I w ogóle to jest taka pojemność też, mam wrażenie, nieduża. 5 ml. Nie no, to tak jak błyszczyk. Ale fajne te opakowania, że są takie nieduże. Zostawię sobie troszkę do przeschnięcia. I lecę z drugą warstwą tuszu. Ależ mi się to podoba. Użyję sobie na koniec jeszcze mgiełki ze Stars. Czekoladowej. I mamy gotowy makijaż. Ta pomadka bardzo na ustach taka komfortowa, bo ona zasycha na taki całkowity mat, ale leży dosyć cienko. Widzę gdzieś tam z bliska
że no ten pigment gdzieś tam minimalnie, może gdzieś tam troszkę mniej kryje. Najlepiej by było nałożyć 2 warstwy albo właśnie konturówkę pod spód. No ale weźcie, znajdziecie konturówkę idealną do tego, no tak będzie troszkę ciężko. Więc generalnie jest ok, ja to raczej będę używała, wiecie, tak raz na jakiś czas, nie do codziennego makijażu, tylko właśnie takich moich artystycznych wizji. Jak najbardziej na wyjście też, ale właśnie nie aż tak często. Więc to mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o paletę, no to tutaj uważam, że bardzo fajnie ten makijaż wyszedł. No taki basicowy, ale właśnie z tą kredką taką brązową i brązowymi rzęsami. Fajnie to wygląda, no i fajnie właśnie tutaj nam zostawia fajne tło do tych ust. Także w tym miesiącu wrzucam sobie te pomadki do testowania, oczywiście paletkę, kredkę, no i tyle. Teraz pomyślałam sobie w sumie, że trochę mało grudniowy jest ten makijaż, że może powinnam zrobić coś bardziej w klimacie sylwestrowym albo świątecznym, ale ja świąt nie obchodzę, więc w sumie dla mnie to jest bardzo grudniowy makijaż. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co w ogóle myślicie o takich nietypowych kolorach na ustach. Kiedyś mam wrażenie, że one były znacznie bardziej popularne. I jeszcze tak, wiecie, właśnie 2016 wychodziły jakieś takie odjechane kolory pomadek właśnie z NYX-a, Jeffree Star miał i tak dziewczyny tam trochę, wiecie, kupowały te pomadki, influencerki je nosiły, a teraz to tak bardzo rzadko i ciężko jest na nie trafić, a ja uwielbiam właśnie takie odjechane kolory na ustach, więc cieszę się, że mogłam coś tam takiego fajnego wyhaczyć. Także dawajcie mi znać, jak wygląda Wasza kosmetyczka miesiąca grudniowa, czy właśnie jest trochę bardziej świąteczno-sylwestrowa, czy wciąż gdzieś tam próbujecie nacieszyć się kolorami jeszcze z lata. No i dajcie mi znać, co myślicie o tym makijażu i o tej nowej paletce. Czy chcielibyście może zobaczyć jakiś bardziej dogłębny test, jakieś swatche i tak dalej. Piszcie koniecznie w komentarzu i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i przy okazji podziękuję Wam serdecznie za ten cały rok, za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Wiem, że jeszcze cały miesiąc, ale to jest ostatnia kosmetyczka miesiąca i tak po prostu chciałam oficjalnie Wam podziękować za to, że jesteście ze mną i wspieracie mnie i oglądacie i lubicie te kosmetyczki miesiąca, te Project Penny i te wszystkie inne odjechane, dziwne formaty na YouTubie. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.